Niedawno w sklepie Inspirello pojawiły się foremki od Mila Projekt. Pokochaliście je praktycznie od pierwszego dnia, ponieważ wzory są piękne, delikatne, jakościowe i niezwykle dopracowane. Ciągle brakowało mi czasu, nie mogłam się doczekać, żeby także wypróbować te foremki. No i nareszcie zrobiłam pracę z lawendą. Pudełko z łuby, średnica 20 cm, po prostu z zewnątrz maluję na biało. Jako tła do szablonu i oczywiście do kwiatków chciałam użyć jakiegoś papieru ryżowego. Naprawdę długo szukałam, nic nie znalazłam, ale pomyślałam, że nie szkodzi, bo takie proste rzeczy to sobie możemy sami namalować. Na wieczku pudełka namalowałam kółko cyrklem i identyczne kółko namalowałam na papierze. Dzięki temu powstała mi taka maska. Maska przyda się później, na razie niech sobie spokojnie czeka w blokach startowych, a ja namieszam farbę na wieczko. Ma być jasna, ale nie za jasna, żeby ładnie na niej siadł biały szablon oraz naokoło moje lawendowe kwiatki. I co bardzo ważne, ma być taka plamiasta, czyli położona nierówno. Nakładam farbę i gdy farba jest jeszcze mokra, troszkę ją papram gąbką. Dzięki temu powstają bardzo fajne plamy. Mamy w sklepie Inspirello papier ryżowy z różami, przez środek którego przechodzą błękitne pasy. Bardzo mi się to podobało i pomyślałam, że ten motyw zastosuję tutaj. Pasy oczywiście można namalować od ręki, ale jest niebezpieczeństwo, że wyjdzie nam krzywulec i wtedy albo będziemy musieli go mozolnie poprawiać, albo będziemy musieli z nim żyć. Ja wybrałam taśmę malarską, bo wtedy zawsze jest równo. Namieszałam farbę tak, żeby później mi pasowała do kwiatów lawendy. No i nakładam ją, jak widzicie, nierówno. Dzisiaj słowo nierówno to słowo klucz. Pasy wyszły tak, ale wrzucę Wam także papier ryżowy, który był dla mnie inspiracją. Ale, żeby nie było, z pokrywką to ja jeszcze nie skończyłam. Po pierwsze, pokrywkę pochlapię, głównie niebieskim, żeby mi to wszystko ładnie do siebie zaczęło pasować. Jak widzicie, maska bardzo się przydaje. I od razu oprócz pokrywki chlapię także boki, bo one muszą przecież pasować do góry, więc za każdym razem to co z góry robię także z boku. Przyciemnienie brzegów mojej malowanki także będzie dobrze wyglądało. No i tutaj znowu przydaje się moja ulubiona maska. To tło nie ma być idealne, absolutnie nie ma być perfekcyjne, więc jeżeli coś wyszło mi za dobrze, to jeszcze to na wszelki wypadek rozmazuję. Do tego pudełeczka przewidziałam dwie główne ozdoby. Po pierwsze szablon, po drugie wyciski z foremki. No ale zaczynamy od szablonu. On w środkowej części ma wyciętą lawendę i ona nie jest mi zupełnie potrzebna, ponieważ tam przykleję lawendę wyciśniętą z foremki. Więc zaklejam tą część oraz przyklejam foremkę do pudełka. No wiecie, żeby mi się nie ruszała. Jaką pastę wybrać? Do wyboru mam pastę Modeling oraz pastę Primer. A szczera odpowiedź na to trudne pytanie brzmi wszystko jedno. Nie będę gołosłowna. Żeby udowodnić moją teorię, u góry jak widzicie użyłam primera, a na dole pasty Modeling. Wyszło tak. Nadeszła wiekopomna chwila, zabieram się za wyciski. Jak wspominałam na początku, foremki od Mila Projekt to wzory naprawdę jakościowe, delikatne i bardzo szczegółowe. Najłatwiej wypełnić je jakąś pastą akrylową, czyli pastami, które pokazywałam Wam przed chwilą, albo na przykład Heavy Body Gel. Minus jest taki, że te pasty schną długo, schną kilka godzin, a ja nie miałam czasu, ponieważ mi się zawsze spieszy. W dodatku nie wiedziałam, ile dokładnie będzie mi potrzebny gałązek, więc musiałabym foremkę wypełniać kilkukrotnie, a po każdym wypełnieniu obowiązkowe kilka godzin suszenia. A masa super lekka bardzo mi ten cały proces przyspieszyła. Wypełniam 2 godziny, suszę i już mogę malować. Foremkę opruszam mąką kartoflaną. Dzięki temu masa nie przylepia mi się do foremki i bez problemu wyciągnę każdy wycisk. A wyciski maluję po prostu rozwodnioną farbą akrylową. Uwaga, uwaga, ważna informacja. Zanim zaczniecie malować masę super lekką, szczególnie przy pomocy, tak jak ja, bardzo rozwodnionej farby, to wszystkie wyciski przed malowaniem muszą naprawdę porządnie wyschnąć.
Jeżeli zaczniecie malować za szybko, to masa się bardzo rozmiękczy i wzór zacznie Wam się po prostu rozjeżdżać. Żeby moja lawenda wyglądała pięknie i delikatnie, trzeba ją pobielić. Pędzel szczecinowy i biała farba akrylowa. Pobielić można albo teraz, albo już po przyklejeniu na pudełko. Ja zdecydowałam się na bielenie teraz, ponieważ po prostu było mi wygodniej. Wyciski lekko przykleiły mi się do maty, co naprawdę pomagało. A gdybym bieliła na pudełku, to przy okazji mogłabym pobielić także pudełko, a tego nie chciałam. Rozplanowanie kwiatków to naprawdę nie jest 5 minut. To jest pierwsza wersja. A to jest druga wersja i oczywiście ta wygrała, bo zazwyczaj uważam, że mniej znaczy lepiej, w tym wypadku także. Do przyklejania używam kleju, który skleja wszystko ze wszystkim, czyli Express Glue. Lawendę staram się rozplanować tak, aby prawa i lewa strona była podobna, ale nie identyczna. Po przyklejeniu moje pudełeczko prezentuje się tak, a tyle lawendy mi jeszcze zostało, będę musiała z nią coś fajnego zrobić. Skoro zrezygnowałam z lawendy w wykańczaniu górnej części koła, to i tak ten element warto jakoś wykończyć, i padło na konturówkę. Szybka, delikatna, i ona zawsze robi robotę. Zależało mi, żeby największy napis w szablonie był taki trochę bardziej wyeksponowany, żeby był wypukły i błyszczący. Mogłam do tego użyć konturówki 3D, ale mogłam także zwykłej białej konturówki, jak widzicie padło na białą. Teraz napis wygląda tak. Może nie widać wielkiej różnicy, ale ja ją widzę i mi się podoba. A i jeszcze jeden drobiazg. Klej Super Glue jest super, ale jest błyszczący, więc jeżeli gdzieś Wam troszkę powyłazi, to trzeba go zamalować lakierem akrylowym matowym. A na koniec małe cieniowanie, zupełnie nieobowiązkowe, czyli jak nie pocieniujecie, to też będzie wszystko bardzo fajnie wyglądało. Przy cieniowaniu warto raz zdecydować, z której strony pada światło, a z której jest cień i tego trzymacie już do końca, objeżdżając wszystkie elementy. U mnie główny cień jest zawsze po prawej stronie. Na lawendzie prawie tego nie widać, ale na literkach już tak. Poprawiam tylko te największe. I jeszcze troszkę przyciemnię wokół konturówki, bo to dobrze wygląda i wydobywa ją z powierzchni. A na koniec kilka drobiazgów, dosłownie drobiazgów, bo one mają mi nie przytłoczyć pracy. Po pierwsze koronka, ale delikatna, biała, taka żeby jej praktycznie nie było widać. Sznureczek w miejscu połączenia lawendy oraz mały napis Handmade. Ten placuszek to po prostu pieczątka odciśnięta w glince super lekkiej. I ostatecznie moje delikatne, minimalistyczne lawendowe pudełko wygląda tak. Jeżeli coś Wam się w mojej pracy spodobało, to listę wszystkich produktów, których używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. A ja zapraszam po pierwsze w najbliższą niedzielę, bo co niedzielę puszczam kolejny film, oraz na naszą super zakręconą pozytywnie grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.